Cześć, witajcie. Często ludzie pytają, skąd brać nasiona pomidorów, papryki i tak dalej. Generalnie moim zdaniem, oczywiście to jest logiczna odpowiedź, ze sklepu, ale można też troszkę uprościć sprawę. Jeżeli kupujecie jakieś sprawunki typu warzywa, owoce, bardzo często jest taka sytuacja, że w środku są po prostu nasiona. Możecie zjeść te pomidorki, a nasiona wykorzystać. Ja na przykład tak robię, co zaraz Wam zademonstruję. Także zapraszam na film. Tu na przykład są papryki z lodówki. One były zakupione w sklepie, w markecie. Jak widzicie, w każdej z tych papryk, tutaj można zaobserwować, są nasionka. Ja generalnie nie zbierałem już tych pojedynczych nasionek, bo jak zaraz zaobserwujecie, one już trafiły tutaj do ziemi. One były co prawda w lodówce, czyli były wystawione na temperatury bliskie zera, poniżej zera. W każdym bądź razie zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy się uda, czy nie. One były w jakiś dłuższy okres czasu w tej lodówce z tego względu, że już papryki są takie pomarszczone, brzydkie. Zaraz one trafią do lodówki. Tutaj drugi kartonik. Kupiłem pomidor gruntowy w Leclerc. Od razu to znaczy nie tak od razu, bo on trochę poleżał w kuchni, aż się zrobiła ładna pogoda. W każdym bądź razie, jak widzicie, 2 sztuki takiego pomidorka. Tutaj zostały jakieś resztki bez nasion, ale jak się przyjrzycie, może w innym kawałeczku, troszkę jest zabrudzony. Chodzi o to, że w środku są nasionka. Także do gleby jeszcze taki zaawansowany recykling. Czasami jem drożdżówki. One są w takich kartonikach, drożdżówki, krosanty. Także również wykorzystuję te plastikowe opakowania jako takie mini szklarenki. Dzisiaj jest chyba 16 albo 17, nie wiem w tej chwili dokładnie. Ale jak widzicie, ziemia, troszkę nawozu. Prawdopodobnie nawóz nawet nie byłby potrzebny, ale co mi tam. Nie będę żałował pomidorkom, paprykom. Tutaj mam te papryki, które mieliście okazję zaobserwować z zeszłego roku. Czyli to będzie drugi sezon. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie, ale zobaczymy. W każdym bądź razie. Niektórzy uważają, że ziarna najlepsze są, jak są świeże, a po dłuższym okresie czasu tracą swoją ważność i może się zdarzyć w ten sposób, że to po prostu nie wykiełkuje. Ale co mi szkodzi? Także troszkę ziemi. Poprzedni worek się skończył. Ziemię kupuję workowaną z tego względu, że u nas na działce jest taka niezbyt niedobra ziemia. Z garstka granulowanego. No i teraz sypiemy to moją papryczkę Cheyenne. Resztę zostawię na przyszły rok, bo jestem ciekaw, czy coś z tego wyjdzie, czy też nie. Podsypać ziemią. I jedna z ważniejszych rzeczy opisać. Potem nie będziecie wiedzieć, co to jest Cheyenne. No i sprawa załatwiona. Także jak widzicie, tutaj już są te warzywa, niektórzy nazywają pomidora owocem, na półeczce. Dzisiaj w szklarni było 41 stopni, także otwarłem na oścież drzwi. Także teraz jest 35, no i generalnie myślę, że coś mi tutaj na pewno wykiełkuje. Za paprykę
Myślę, że tak, chociaż to jest drugi sezon tych nasion, no ale zobaczymy. Jak nie zrobimy, to się nie przekonamy. Pomidorki to mi na 100% wykiełkują. No i ta papryka z lodówki, gdzie były zaniżone warunki temperaturowe, też jestem raczej pewny, że coś z tego wyjdzie. Ktoś powie, że czemu tak późno, czemu po połowie kwietnia sieje nasiona, niektórzy już siali w styczniu, w lutym, ale moi mili, gdzie mam się spieszyć? Do 15 maja to jeszcze zostało prawie miesiąc, także nie widzę powodu, żebym się musiał spieszyć. A taki zapał początkującego ogrodnika już mi trochę wyparował. Także już tutaj weszło troszkę doświadczenia i wiem, że w ogrodnictwie nie należy się spieszyć, należy się wykazać pewną dozą cierpliwości i wszystko będzie dobrze. To by było na tyle. Ja Wam życzę udanego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdrawiam, pa!